Jak sprawdzić MOSFETA na 2 multimetry? Watomierz, prądomierz, napięciomierz, ładowarka, halogen. Długopis, karteczka, schematy, pomiary, oscyloskop, mikroskop, hemoglobina, taka sytuacja. Wszystko się teraz zgadza, to ma sens. Jak nam się świecą dwie diody, znaczy, że jest ok. Ale w drugą stronę, jak dam sondy, to czerwoną diodą popłynie prąd przez tą diodę pasożytniczą. A jeszcze patrz, jak usyfił mi biurko. Cofnijmy się do początku. Na początku było tak, że bociana dziobał szpak. AC, EMI filter, czyli filtr przedzakłóceniowy, mostek prostowniczy, kondensator 6 A, 15,6 V, o kurde, ja pierdzielę. I spaliło nasz transoptor i tędy jak poszło, no to ten układ wybuchł na pół i pękł. Rozświetlimy twoje życie, dzięki, rozświetlacie je właśnie pięknie. Jak w szpitalu, nie? Pidium, pidium. Ten kształt jajeczko właśnie do zaciskania izolowanych konektorów. Takie oko Saurona, które ściska nam przewód. Tylko trzymając, ona nam się zgłasza i teraz podchodząc do pola jest nam w stanie wykrywać. Kupy nikt nie rusza, bo kupa śmierdzi. Dobra, mam tester, mam zapięte te sondy, to jest właśnie multimetr. Patrzcie, jak nie ma obciążenia, to nie świeci się ta dioda, bo nie płynie prąd. Załączając, mamy wysokie napięcie, ostrzeżenie 45 V i mam diodę z odzysku. Widzicie? BZX i ona ma 55C napisane i 24, tutaj jest 24, o widać. Teraz tak, dłuższa nóżka to jest nasz Zener, czyli zaporowo. Przykładam ją teraz, nie muszę jej lutować, przykładam. Czerwona dioda się pokazuje, bo zaczyna płynąć prąd, nie wiem czy to będzie widać. Widać. Jak zaczyna płynąć prąd, no to mamy 24,5 V, czyli tyle powinno mieć nasze napięcie Zenera, a w drugą stronę też, nie wiem czy miga, widać płynie prąd, czy po prostu wiemy czy dioda przewodzi. To nam mówi, czekajcie, czerwona i jest 0,8 V, czyli w kierunku przewodzenia od tego 0,6 do 0,9, tak jak ma być, bo ją po prostu daję w drugą stronę, ją po prostu przerzuciłem, nie? Czyli nasza dioda działa, nie jest SMD, ale taka jest, więc ja ją taką tam po prostu wstawię i będziemy próbowali tu uruchamiać, patrzyli dalej, będziemy patrzeć, chyba patrzeć będziemy mierzyć, diagnozować, czy to działa, czy to nie działa. Także dajcie mi chwilę, widzimy się zaraz. Próbowałem testerem zmierzyć tego MOSFETA dużego, czy on jeszcze żyje w ogóle, no ale się to nie udało, ponieważ jesteśmy w układzie, tu dużo jest właśnie gasików, różnych przepięć, napięć rezydualnych, takich rzeczy. Jeszcze ten driver nam może to gasić. Mamy dwa mierniki. Jeden miernik, zobaczcie, jest przylutowany. To jest GDS, przypuszczam, więc do drenu jest czerwona i czarna do source'a. I to jest do tego miernika, jest open line. A jakbym zamienił sondy miejscami, czy po prostu je tu zamienił, ale zamienię je po stronie multimetru, to powinna być dioda pasożytnicza. W trybie diody oczywiście, widzicie? Z pół volta jest dioda pasożytnicza, a w tą stronę kanał nam się ładuje, aż po prostu nie ma przejścia. I teraz tym w trybie diody otworzymy tego MOSFETA, czyli na bramkę daje czerwony tego multimetru i na środkowy pin, widzicie, kanał nam się otworzył. I teraz puszczając gasiki nam gaszą, kanał się zamyka, czyli MOSFET działa. Jak dam na zewnętrzny, to nie działa, nie? W sensie tu. Nie wiem, czy to widzicie. Kurde, jak mi tu kamera dzisiaj wszystko przeszkadza. Jak do bramki tutaj mierzę 2,2 V jest dobrze, bo się ładuje, a jak do środkowego, no to otwiera się kanał tego MOSFETA, czyli jest tak jak ma być. Czyli ten MOSFET działa, czyli bez wylutowywania sprawdziłem właśnie MOSFET dwoma miernikami. Jest dobrze. No i co jeszcze? Jeszcze tu pomyślę, jak posprawdzać resztę układu i będziemy włączać. Mam nadzieję, że to ruszy. A to opada, bo mam taki uchwyt, to jest lampa kreślarska taka do nagrywania. Tu zrobiłem na płaskownikach przejściówki do uchwytu. No i muszę gumkami, recepturkami, żeby równoważyć, wiecie, ciężar telefonu. To są od włoszczyzny gumki, recepturki. Także muszę chyba z dwie dodatkowe dołożyć, żeby nie opadał. Bo one co chwilę od UV po prostu albo się starzeją, pękają. Czasem mi wstrzelają w oczy, w twarz. Także zawsze pamiętajcie, okulary ochronne. Dobra, działamy. Dobra, kochani, będzie sukces czy draka? Sukces czy draka? Jest 13 V, 0 watów. Okulary ochronne. 3, 2,
1. Dobra, zaraz kliknie, ono tak przeraźliwie startuje. No i to samo. Ajajajajaj. Trzeba robić pomiary. Może ten układ się spalił, jak ten zener był walnięty, albo coś jeszcze tam nie działa. Kurde, nie podoba mi się to. Tak samo nie podoba mi się to z tym jednym uzwojeniem tu, czy to uzwojenie, czy nie. Ciężki temat. Tu jeszcze na tej przetwornicy jest transoptor, tutaj taki obok. No, ja mówię, ona działa, ale podlutuje się moim testerem. Dolna dioda mówi, że płynie prąd przez naszą diodę wbudowaną w transoptor, a ta dioda mówi, że tranzystor po stronie jakby po drugiej stronie się zwiera, nie? Także naciskając, jak nam się świecą dwie diody, znaczy, że jest OK. No i w tym przypadku jest OK. Także ślepy trop, szukam dalej. Dla pewności w układzie te dwa opto też sprawdziłem. Czekajcie, bo tu nie widzicie. Obydwa działają, i nowy, i ten stary. Ten tu pika. Jeść woła. No nie wiem, kurde, nie wiem. Muszę jeszcze tu pomyśleć, posprawdzać. Także dzisiaj już chyba nie wiem, tego nie zrobię. Ale jeszcze tu posiedzę, pomierzę, pomyślę. Tutaj tranzystorek sprawny, ten co tutaj był, widać, że wraca na swoje miejsce zaraz. Tu z tego pudełeczka z zepsutymi częściami wyjąłem ten transoptor spalony, widzicie właśnie, w nim był kolektor spalony, czyli po tej stronie sieciowej, tak, po stronie sieciowej, a dioda działa w nim, czyli strona wtórna nie było zwarcia, na stronie pierwotnej było i spaliło ten kolektor. Także to też jest jakaś informacja, to działa. Nie wiem, co jeszcze jednego wymienić, jeszcze raz to wymienić na te, co przyszły. Czy przez tego zenera mógł się ten spalić? No mógł, bo tu 8 to jest wyjście na gate'a i to jest właśnie tutaj. Było zwarcie do masy, przywarcie do masy. No wymienię go jeszcze raz, zobaczymy, może coś pomoże, jak nie, no to trudno. Nie wiem, czy sobie roboty nie dołożę, ale wylutuję trafo, zrobiłem markerem 2 kropki. Trafo też ma jeden róg taki ścięty, tam akurat nie ma oznaczeń, ale wylutuję, bo martwi mnie, co to za pin tutaj jest. Czy to do uziemienia idzie? To może być wyprowadzenie z karkasu, a to może być puste, to też jest puste, te dwa wysokie mogą być puste. To może być uziemienie albo jakiś shield, jakaś tarcza przeciwko zakłóceniom. Ekran po polsku się mówi. No to uzwojenie działa, tak? Czyli to jest plus zwierany MOSFETem plus do minusa. No tak powinno być. No nie ma sterowania, dobra, nie. Zanim wyjmę trafo, muszę zobaczyć, co daje sygnał. Dobra, wiecie co, wymieniam go. Nie, bo jeszcze go nie wymieniłem, nie, bo mówię się, waham się, ale dobra, wymienię go, bo jego szybciej wymienić niż cokolwiek zrobić innego. Mówię, kurde, chyba źle zmierzyłem tego MOSFETA, jest GDS. Bo tak zawsze, bo do góry nogami patrzyłem, mogły mi się nóżki pomylić, bo od lewej, w sensie nie był z lewej gate, więc wziąłem sobie takiego MOSFETA z wylutu, zaraz go sobie zmierzymy znowu na 2 multimetry i tego też zmierzymy, bo chyba, kurde, chyba coś mi tu nie pasuje. Ale czy ja patrzyłem w ogóle sterowanie gate'em, czy jest? Też już, kurde, nie pamiętam, co było wczoraj, co było przedwczoraj. Jedziemy jeszcze raz z tematem, jak sprawdzić MOSFETA na 2 multimetry. Partnerem kanału jest PCBWay. PCBWay to profesjonalna fabryka z rozbudowanym parkiem maszynowym, wyposażonym w nowoczesne lasery, frezarki, frezarkotokarki, drukarki 3D, zautomatyzowane linie montażowe, zorganizowany magazyn oraz zaawansowany system obsługi zamówień i wysyłek na cały świat. Sprawdźcie ich ofertę i przekonajcie się, jak możecie uczynić wasze projekty jeszcze lepszymi. Dzięki za oglądanie. Jak sprawdzić MOSFETA na 2 multimetry? 2 multimetry w trybie diody. Jak jest zbudowany MOSFET wewnątrz? Tu jeszcze sobie narysujemy pasożytniczą diodę. Ona wynika z procesu produkcji, z tego jak się nakłada warstwy krzemu na siebie, żeby MOSFET w ogóle powstał. I to jest w takim kółeczku na schematach. Gate, czyli G bramka, to jest nasze sterowanie. To jest pin pierwszy. D to jest pin drugi. I trzeci pin to jest source, to jest pin trzeci. Source to jest źródło. Źródło czego? Źródło elektronów, bo elektrony mają ładunek ujemny, prąd płynie, tak jakby tu był plus, to prąd płynie od plusa do minusa, bo nośnikiem prądu są dziury, a dziura to miejsce na elektron, bo elektron ma minus i elektrony płyną w tą, więc źródło elektronów, no to jest najczęściej MOSFET podłączony do masy. W praktyce też stosuje się do wyładowania bramki rezystor, bo bramka ma
swoją pojemność, bo tu widzicie, patrzcie, tu to jest taki mały kondensatorek, tak samo to z tym to też jest taki kondensatorek, no i powiedzmy, że to z tym to też jest taki kondensator, więc tak, na idiotę to można tak kojarzyć sobie. No i teraz jak taki MOSFET sprawdzić? On jest teraz wylutowany na stole. Jesteśmy w trybie diody. To jest ten multimetr. Zobaczcie, jak dotykam, jak jest zwarcie, no to jest 0,02, może jakaś niska wartość. I teraz, tu mamy bramkę, sterowanie i kanał. Chcemy zobaczyć, czy kanał nie przewodzi. Widzicie? Nie przewodzi. W drugą stronę, czyli teraz mierzyłem tak. Tak, tak. I tu jest dioda prostownicza, nie przewodzi. Ale w drugą stronę, jak dam sądy, to czerwoną diodą popłynie prąd przez tą diodę pasożytniczą. I teraz właśnie sobie to przykładam. S to jest source, drain. I mamy diodę pasożytniczą około 0,5 V, czyli wiemy, że jest dobrze. Ta dioda nie jest spalona i też nie jest przybita w tą stronę, czyli kanał jest OK. Więc teraz przypnę sobie ten multimetr na stałe w ten sposób. Też wam to pokażę. W tą stronę. Z pomiarów może mi wychodzić. Muszę go rozładować paluchem. Teraz zrobiłem tak jakby zwarcie wszystkich tych pinów. Widzicie? Nie jest kanał otwarty, a w tą stronę jest nasza dioda 0,5 V. Teraz dotknę, żeby wyładować bramkę. Czy bramkę, no. Wyładować wszystkie pojemności rezydualne. Nie przewodzi. I teraz, nie wiem, czy wczoraj nie zrobiłem błędu. Czarny do czarnego, czyli będziemy podawać, otworzyć bramkę. Żeby otworzyć bramkę, napięcie na bramce musi być wyższe niż na source. Dlatego MOSFETami typu N sterujemy do masy coś, że tu jest obciążenie i do masy. To jest low side driving. Bo high side driving działa tak, żeby nam się odkładało napięcie na obciążeniu wyżej, wtedy byśmy mieli na source napięcie bliskie plusa, więc musielibyśmy na gate dawać wyższe napięcie niż zasilanie, czyli jakby na przykład był kanał 12 V, byśmy musieli mieć tu większe napięcie, więc dlatego wszystko się MOSFETami steruje do masy. To jest temat na inny film. High side, low side driving. No, ale czarny do czarnego. Zobaczcie, teraz otworzę bramkę i kanał się otworzył, jest otwarty, bo nic nie rozładowuje nam bramki. Zobaczcie, cały czas ten kanał jest otwarty, bo MOSFET ma właśnie taką zależność, że jak naładujemy bramkę i puścimy, no to on zostaje otwarty. Dlatego komputery zużywają prąd tylko wyłącznie przy przełączaniu bramek logicznych, bo one jakby trzymają tą wartość. A teraz jak dotknę palcem te wszystkie trzy i właduję bramkę, no to nam siadło. I po to jest tutaj ten rezystor, że jak zabierzemy sterowanie z MOSFETA, czyli nie chcemy, żeby było otwarte, ten rezystor ma nam zgasić ładunek bramki w sposób pasywny. Jak sterujemy MOSFETA aktywnie, czasami tego rezystora nie ma, bo driver MOSFETA nam ładuje albo wyładowuje tą bramkę bardzo szybko, żeby MOSFET się bardzo szybko przełączał, żeby ograniczyć straty mocy, czyli ciepła wydzielanego na MOSFETie. I ten MOSFET zachowuje się poprawnie. No, także teraz co ja bym chciał zrobić? Chciałbym zrobić to samo z tym MOSFETem tutaj w tej ładowarce. Czy to mi się uda? Coś tam było. On jest w układzie, więc tutaj też są wszystkie, co nam będą wyładowywać tego MOSFETA, ale przykładam czarny do czarnego. Będzie chwila prawdy. Czy jak dam na bramkę teraz sterowanie, wiecie co, ja sobie przylutuję kabelki, żeby być pewnym. Dobra, mam do drenu niebieski, do source'a czarny. Jest ok. Jak dam w drugą stronę, będzie dioda pasożytnicza. Tak, widać, 0,5 V. A jak przełożę znowu na tak jak mam przylutowane, to się naładuje, bo on próbuje wytestować tym napięciem 3,2 V, ale widzi OL, czyli nie jest w stanie nam tak aż naładować układu, bo go coś cały czas obciąża. Czarny do czarnego, czyli do ostatniego, do source'a, bo jest GDS i na gate. No i teraz czy się powinno otworzyć? Nie wiem, jak jest napięcie progowe otwarcia, bo mamy 2,5 V, bo coś nam albo obciąża układ, albo tak jest. No i wygląda, jakby się nie otwierał MOSFET. Także wiecie co, ja go wylutuję, zmierzymy go testerem poza układem. Bo może on jest może coś jest z nim nie halo. Bo tu na bramce, kurde, nie wiem, czy nie zmierzyłem 325 V wcześniej. Kurde, ja już nie pamiętam. Za dużo dni, za dużo.
Za dużo wszystkiego. No i nadejszła chwila prawdy. Ja jeszcze nie wiem, czy on działa, czy nie. Także testuję z wami pierwszy raz. Działa. Aj, kurde. Szczerze chciałem, żeby to był MOSFET, no ale jak widać nie ma po prostu sterowania. Jeszcze patrz, jak usyfił mi biurko. Ono zawsze, kurde, biała pasta. No dobra, no MOSFET działa, no to także ślepy trop. Wracamy do wyrywania transformatora. Jeszcze zobaczcie, VT podało, V-threshold, czyli właśnie próg otwarcia gate'a, 4,3 V jest dla tego MOSFETA. To można w dokumentacji sprawdzić. Czyli moje mierniki z 3,2 V nie były w stanie go otworzyć, bo po prostu było za niskie napięcie. Gdybym miał mocniejsze napięcie albo jakąś bateryjką 9 V próbował go otworzyć, to pewnie by się otworzył w układzie, nie? No więc to o tym wspominałem wcześniej. No dobra, cofam go na płytkę i wyciągam trafo. Dobra, tak to sobie podłożyłem, żeby tu wisiało w powietrzu. Transformator jest na tyle ciężki, że on wypadnie. Będę grotem podgrzewać jego tutaj te nóżki i będę sobie grzać tutaj też hoterem na 300 stopni i pełny nadmuch. Także jak on wypadnie, to będzie dobrze. No dobra, jesteśmy pod mikroskopem i teraz tak. To jest jedna strona, widać nawinięte podwójnie grubym drutem uzwojenie i one ma tutaj przejście, tak jak miało wcześniej, 002, tak elegancko. I teraz po drugiej stronie właśnie to mnie ciekawiło, że miałem te przełączania do przełączania plusa z minusem, tu mamy jedno uzwojenie, ono idzie na środku, jest jakiś wypust środkowy, no pewnie tylko przewinięcie albo na drugą stronę, albo na karkasie było także kawałek, kolejne uzwojenie i znowu kawałek połączone warstwami, więc ogólnie te nasze nóżki mają tutaj przejście. I ta jedna nóżka mnie zastanawiała, co ona jest, co ona robi. I widziałem, że jest właśnie jakiś drucik cienki. Myślałem, że to może jakieś uzwojenie pomocnicze dla jakiegoś scalaka, ale tak dziwnie szło do tego, już wam pokazuję do mikroskopu, to dziwnie szło właśnie do tego, w okolice z tego sterownika, w okolice tego oto sterownika, tej przetwornicy standbyowej małej, nie? Mówię, o co chodzi. I tu widać pięknie, widzicie to? Tu takie coś miedziane, to jest taka miedziana taśma, miedziana blaszka. Tu jest kilka tych uzwojeń, 3. Domyślam się, że pomiędzy różnymi warstwami są 3 ekrany. Każdy z tych 3 ekranów jest uziemiony, tylko ta ładowarka ma 2 przewody, nie ma uziemienia, więc jest odprowadzone. Do plusa lub do minusa to jest zapewne odprowadzone. Teraz tak, tu już widać takie coś i kondensator na 1 kV. To nie jest kondensator typu Y, no ale jest jakieś tam na wyższe napięcie, czyli już wiem, że tu jest jakiś pewnie gasik. Patrzcie, jest dioda, jest kondensator, tu jest jakiś rezystor w tubie, więc już podejrzewam, że tu jest jakiś gasik i teraz szukamy, gdzie to idzie. Po prostu tu daję sondę jedną i na przykład do neutralnego, do fazy wątpię, bo chcę mieć izolowane. Patrzcie, jest pół volta. Te pół volta do fazy lub neutralnego tutaj na multimetrze już mi mówi, że to pewnie idzie na mostek prostowniczy. Więc teraz mamy mostek prostowniczy, a w sumie można by na mostku prostowniczym, bo pamiętacie, tu mamy AC1, mamy pół volta, tu mamy AC2, też jest tam jakieś pół volta, tu jest masa, też pół volta, czyli to będzie do plusa. No i na plusie mamy 0,0, czyli do plusa są zakłócenia jakby odprowadzane. Czemu do plusa? Powiem wam, w sumie nawet nie wiem czemu do plusa. Zwykle się odszumia wszystko do masy, może to związane z jakimś tam przełączaniem, że przełączamy plusem. Jak ktoś wie, dajcie info, ja aż takim dobrym projektantem niestety nie jestem. Nie mam takiej wiedzy, nigdy nie miałem energoelektroniki, więc wszystkiego muszę się domyślać. No ale dobra, trafo jest sprawne, przynajmniej jedna rzecz odpada, żebym się zastanawiał, więc wraca na swoje miejsce. W sumie tak w ogóle myślę, czy wczoraj nie doszedłem do tego, że to jest brak sterowania na bramkę tego MOSFETA, więc może mam w ogóle chińskie podrabiane układy. No, także dużo roboty na nic, ale mam nadzieję, że wy się czegoś nauczyliście. Ja się pobawiłem. Także wkładam go na miejsce, lutuję, myślę dalej, co tu zrobić, o co tu chodzi. Przynajmniej też wiemy, że MOSFET sprawny, trafo sprawne, więc no chociaż tyle. No ale to podejrzewałem pewnie już wczoraj. Wy mi powiedzcie, bo już nie pamiętam. Dobra, ja tu składam ten bajzel, widzimy się za jakiś czas. No to powiem wam tak, ten film w sumie będzie dla miłośników diagnostyki i wszystkiego, bo wjeżdża długopis, karteczka, schematy, pomiary, oscyloskop, mikroskop. Także co, zaczynamy. Cofnijmy się do początku. Ja podejrzewałem, czy mamy podrabiane układy, no ale myślę, no dobra, może nie. Cofnijmy się do początku, czyli nie ma sterowania, bo nasz układ nie pracuje teraz. Czym jest nasz układ? Jak to pracuje? Wiecie co? Dajcie mi to wziąć telefon w uchwyt
i będę tłumaczył w lepszych warunkach. O, dobrze, słuchajcie, na początku było tak, że bociana dziobał szpak, a potem jest szybka zmiana i szpak dziobie bociana, a potem są jeszcze 3 takie szybkie zmiany, ile razy szpak jest dziobany. Kto odpowie, wygra moje uznanie. Także w komentarzach czekam na wasze odpowiedzi, ile razy szpak był dziobany. No dobra, teraz na poważnie. Jest nasz układ i tu jest bardzo fajny schemat. Wiecie co, jeszcze przybliżę telefon, żebyście jeszcze lepiej widzieli. Typical application. Pobieramy sobie datasheeta, czyli wpisujemy OB288, w tym przypadku to było C, datasheet, jakaś firma, OnBright, rozświetlimy twoje życie, dzięki, rozświetlacie je właśnie pięknie. Także tak, z moim rozświetleniem, mamy napisane co to jest, tak, że tam bla bla bla, to jest tam super zintegrowany z Current Mode PWM controller z maksymalnym 50% duty cycle, czyli maksymalny współczynnik wypełnienia sygnału jest 50%, dla dużych power applications, bla bla bla, in forward topology. I właśnie tu jest właśnie forward, bo jest tylko jeden MOSFET. I teraz tak, bla 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 bla. Wszystkie tam jego over voltage protection, bla bla bla, open line coś tam, over temperature protection. Wszystko jest brownout protection. Brownout to jest wygaśnięcie, że jak wyjmujecie wtyczkę i napięcie na naszym kondensatorze 400 V spada, jak jest poniżej pewnego progu, to jest brownout. I właśnie mówię, dobra, tu jest schemat aplikacji, czyli mamy co? AC, EMI filter, czyli filtr przeciwzakłóceniowy, mostek prostowniczy, kondensator 400V. I teraz tak, co my tu mamy? Mamy uzwojenie naszego transformatora, nawinięte zgodnie, tu jest rdzeń i tu jest już strona pierwotna, wtórna, jest strona wtórna, czyli wtórna, pierwotna i to nam oddziela wszystko rdzeń transformatora. Czyli tu jest strona bezpieczna ładowania akumulatora. Tu mamy plus, minus aku. Właśnie DC out. Tu będzie plus, tak, tu jest plus i tu jest masa. I tu ładujemy nasz akumulator i to jest strona nasza bezpieczna, a tu jest strona fazowa, tu jest AC230. I teraz tak, co tu się dalej dzieje? Mamy napięcie wyprostowane, czyli tutaj jest nasz kondensator, to jest jego plus, to jest minus kondensatora, czyli tu mamy plus. I tu jest plus, tu jest plus i tu jest nasz MOSFET i do masy, czyli zwieramy, tu jest nasz właśnie sterownik, to jest nasze OB2288 i tu jest nasz tranzystor, ten duży tranzystor roboczy. Ten właśnie MOSFET, z czego testowaliśmy. I on tu jeszcze ma tą wbudowaną właśnie diodę pasożytniczą, której czasami się na schemacie nie zaznacza, ale ja wolę zaznaczać, żeby pamiętać, żeby się to ludziom w głowach umiejscawiało. To jest rezystor pomiarowy i to jest nasz rezystor pomiarowy z tych spalonych. Czekajcie, włączę mikroskop. Teraz wam to pokażę na mikroskopie. Tak, to jest nasz rezystor pomiarowy, czyli te rezystory równolegle w szeregu. I tu jest nóżka, która gdzieś tu sobie idzie, gdzieś tutaj, o chyba przez ten rezystor, tutaj dołem pod tą diodą, między diodą i ona idzie na nóżkę, którą? Raz, dwa, trzy, 4, 5, na 6. nóżkę. Na 6. nóżkę sens, tak. Czyli to jest nasz rezystor pomiarowy, czyli dużo rezystorów. I tu jest rezystor do rezystora pomiarowego. Którędy to idzie? Tym rezystorem to chyba idzie do rezystora pomiarowego. Tak, 6. nóżka to jest sens, tak. Czyli to jest ten nasz rezystor i on tutaj ma, to jest R114, 1001 to jest 1 kg. Tu sobie napiszemy R114, 1001, czyli to jest 101 0. W ohmach to się równa 1 kΩ. No, także tu mam już rozkminione, jak to idzie. Co jeszcze jest ważne? BO, brownout. Zobaczcie, to jest do naszego plusa przez dzielnik napięcia i na tym dzielniku, jak będzie jakieś tam napięcie, czyli jak tu będzie zanikać napięcie, jak tu jakieś tam, zależy jak te rezystory się ustawi, tak? To jest brownout. A teraz tak, tu mam opis pinów, to jest trzecia strona naszego PDF-a. Brownout, jeśli na tym pinie będzie poniżej 1,05 V i utrzyma się to dłużej niż 50 milisekund, wtedy brownout zostanie striggerowany, czyli wyzwolony i PWM zostanie wyłączony. Czyli jeśli coś będzie na tym naszym pinie z brownoutem źle, no to nasz sterownik się wyłączy. Czyli jakby na przykład była jakaś ścieżka uszkodzona do naszego brownoutu, zaraz sobie znajdziemy, gdzie ten nasz brownout jest. Jeśli tam będzie coś nie halo, to też nam się wyłączy.
Co jeszcze może być? Jak tu w pętli, jak patrzcie, jak tam był rezystor spalony, to po otwarciu MOSFETA tu od razu się pojawi 300 V, czyli będzie wysokie napięcie, bo jak MOSFET jest załączony, to tu jest, patrzcie, masa, przez ten nasz rezystor pomiarowy niskiej wartości, czyli tu jest prawie, że masa, tu jest prawie, że masa, aż dotąd. Czyli tu się spodziewamy masy. A jakby na przykład ten nasz rezystor był spalony, bo on był spalony, bo ktoś tutaj coś wymieniał, albo lutował, wymieniał, nie wiem, to tylko po pierwszym załączeniu od razu plus tu pójdzie i powie, ok, wyłączamy, bo tu płynie albo za duży prąd, albo jest zwarcie, albo coś jest nie halo. Albo jak ten rezystor się uszkodzi, ten R114, to też będzie źle. A no tu był pewnie zwarty tranzystor, bo chyba go ktoś wymieniał, nie wiem. Nasz transformator przeżył, nie spalił się drut, wiemy, że jest sprawny, dobry, to jest git. To chyba było wymienione, jest git. To też ktoś wymienił. Teraz pytanie, co się stało z tym? I tutaj też jest kondensator jakiś, taki odszumiający, stabilizujący to, co się dzieje na naszym wejściu sens. Też go możemy poszukać, czy on jest dobry. Tu jest jakiś NTC, go chyba akurat nie ma tutaj u nas. NTC jest na 5. nóżce, czyli tu. 5. nóżka idzie tu. I zobaczcie, że tutaj pod mikroskopem mamy tu pin. Jak odwrócę teraz płytkę, to mam napisane NTC 102 i to są właśnie te dwa piny, czyli NTC nie ma. Czyli, że jakby temperaturowo coś było za gorące, no to też wyłączy nam przełączanie naszego MOSFETA. VDD, no to zasilanie naszego układu na pinie 7. To chyba było mierzone, coś tam było. Tego LP tu to chyba nie ma. Tu jest też takie właśnie sprzężenie, że magnetyczne to jest tam sprzężone jakiś podwójny dławik albo uzupełnienie pomocnicze transformatora. W naszym przypadku chyba w ogóle tego nie ma. To jest schemat aplikacyjny, nie? To nie jest dokładny schemat naszej ładowarki, ale to jest tak, jak się używa tych układów w obwodzie. No masa to wiemy, feedback to z transoptora. No to transoptor też mieliśmy spalony po tej stronie, bo na układ jak się spalił, to na przykład prąd popłynął i spalił nasz tranzystor, nie? Więc co się w ogóle wydarzyło, że prąd popłynął bez kitu? Jak się nam spalił rezystor pomiarowy, to jedyna droga dla tego plusa do masy była przez ten rezystor który był 1 kilo, na przykład nie 100 kilo, ani nie 1 megaohm, czyli mógł tędy prąd popłynąć do układu, spalić układ i znaleźć masę akurat właśnie przez feedback albo przez tą masę. No i tu się popaliło, więc koniecznie musimy sprawdzić ten rezystor, jak się tak właśnie teraz zastanowiłem. Brownout czy sprawdzać? Szczerze? Nawet chyba nie ma sensu. RI, co to jest RI? Czy to jest RI? Internal Oscillator Frequency Setting Pin. A resistor between R1 and GNG sets the PWM frequency. Czyli to jest ustalający dla wewnętrznego generatora PWM, ustala częstotliwość pracy układu, więc w sumie też nas to nie interesuje. Dlatego pierwsze co robimy, to mierzymy ten rezystor. Już chyba się wyjaśniło właśnie w tym momencie, tak mi się przynajmniej wydaje, co może być jeszcze uszkodzone. No to sprawdźmy to. Tak, widzicie, jest 1,001, czyli jest 100 i 1,0, czyli 1000 ohmów, powinno być 1 kilo. Jak zetknę sondy jest 0,00. Mierzymy go. No i jest ile? 400 kilo, czyli ten rezystor jest spalony. Jak go jeszcze bokiem wylutuję, jeszcze raz go zmierzymy, no ale 400 kilo znaczy, że jest spalony, więc możliwe, że jak wymienię ten rezystor, to ładowarka już ożyje. Oj, Boziu. No, bo właśnie, tak. Dobra, to jeszcze sobie, jeszcze. Tu nie ma tego naszego Zenera. Jak ten nasz Zener jest poprowadzony? Nasz Zener, ten 24V, nie? Ten Zener 24V, zobaczcie, to jest gate, czyli tu. Na Zenerze jest pasek, czyli z naszego gate'a mamy Zenera diodę, ona ma taki dziwny paseczek. Gdzie jest jej druga końcówka? Do S. A S jest tu. Czyli no tak, patrzcie, bez kitu to by się zgadzało. Jak się spalił ten rezystor, to prąd jak miał popłynąć? Poszło nasze 300-400 V przez tranzystor otwarty. Tu nie mogło, więc popłynęło tym rezystorem, tą diodą na gate'a, więc na przykład przez gate akurat poszło, załóżmy do masy, albo właśnie przez gate do feedback poszło i spaliło nasz transoptor i tędy jak poszło, no to ten układ wybuchł na pół i pękł. Wszystko się teraz zgadza, to ma sens. No, także nasz Zener jest też już wymieniony. Czy musimy coś znaleźć? Ja tu napiszę
24 V Zener 24 V. Dla niepolskojęzycznych, jakby ktoś to szukał z jakichś tam, bo często ludzie piszą z jakichś tam, nie wiem, ostatnio ktoś pisał skąd? Z Brazylii. Z Brazylii moduł Bluetooth do LPG robiliśmy z kolegą. Dobra. Rezystor 1 kg ten. Wymieniam i będziemy testować, czy ta ładowarka żyje. Mam nadzieję, że tak. Dobra, kochani, ja go wylutowałem. Tu go wlutowałem pomiędzy pin pierwszy i drugi. Robię z wami test. No, 400 kg, czyli on jest totalnie spalony. Przyjerało go. A tutaj pod mikroskopem, już włączam mikroskop. Pod mikroskopem jest nasz tutaj nowiutki rezystor, też ma napis 1001. Już go wlutowałem. Tak jak mówiłem, czy widzicie multimetr? Pięknie widać multimetr. I nasz rezystor. I jest 1 kg. Pięknie. Także ja to składam i robimy testy. Urwało się już do końca, bo tu na 3 włoskach wisiało. Także coś tu natnę, może to dosztukuję, albo przeniosę bezpiecznik do środka, a tu po prostu dorobię żabkę, bo te kable są dość mocno zdezelowane. W ogóle są jakieś dość sztywne takie. Tu pęknięte też trochę coś, także no wymagają uwagi trochę, także wrócę jak naprawię. Fajnie, nie? Upaliło, czy to od wyrobienia? No chyba od wyrobienia, od zesztywnienia. Dobra. Nie wiem, czy go słychać, ale słyszycie, jak mu się nie podoba, że lutowałem kable? Już wam pokażę, jak polutowałem, ale naprawdę. Polutowałem 30 sekund i już na maksa on chodzi, także oczyszcza te powietrze naprawdę. No, a polutowałem tak, uciąłem tu kawałek plastiku, kabelki odzyskałem, na razie tak, żeby się trzymało. Będziemy testować na akumulatorze, tylko muszę to bezpiecznie podłączyć i działamy. Dobra, taki będzie kadr. Watomierz, prądomierz, napięciomierz, ładowarka, halogen. Także hemoglobina, taka sytuacja. Jesteśmy podłączeni do sieci przez halogen, trafa separacyjnego nie ma. Tu ładowarkę też w sumie podłączę na plus. Ale huczy tam z tyłu ziomuś. Dobra, jeszcze nic nie spłonęło, jest dobrze. Prąd sobie wyzerujemy. No i 3, 2, 1. Tu zasłaniam twarz, oczywiście okulary ochronne. Tak trochę rękami tu osłaniam. No i są 2 ampery, ruszył. 13,1. 30 watów. Wydaje mi się, że jest sukces. Tu nasze 25% dioda miga, nie wiem, czy widzicie, taka czerwona. O, 100 watów. Zaraz będzie się halogen, widzicie, rozżarza się, halogen się żarzy. Halogen się żarzy, jak się zapali, to będzie jak zwarcie, nie? 6 amperów, 15,6 V. O kurde, ja pierdzielę. Patrzcie, co się dzieje. 16 V, 6 amperów? No nie wiem, czy tak powinno być. Kurde. Wiecie co? Ja go odłączę, zobaczę bez niego. Najwyżej coś wybuchnie. Bo akumulator jest pełny, także on bardzo szybko przyjmie dość duży ładunek. Czy 24 V się włączyły? Dobra, słuchajcie, ładowarka działa, ją składam w obudowę. Dobra, nie, bo tu znowu musiał wyciągać, wkładać. Kurde. Dajcie mi coś wykombinować. Dobra, tak przykryłem obudową. Teraz tak, tu jest sieć, pełna moc. Amperomierz, woltomierz, ładowarka. Co jeszcze? Okulary ochronne, czy coś wybuchnie? 3, 2, 1. Well, what are you waiting for? I don't know. Something amazing, I guess. 25%, 1,4. On tak sonduje chyba małym prądem. Wtedy było około 2 amperów. 13,6. Póki co jest dobrze. Czy zaraz się rozpędzimy? Się rozpędzamy. 5 amperów, 15,5. Okej. Złapał koniec. Coś chyba Czy coś strzeliło? Czy coś się spaliło? Bo słyszałem takie pyk. Dobra, to był przekaźnik. 25 watów.
Słyszę takie wiwu, wiwu. 75%. Czy tak ma być? Może być tak, że tu bardzo szybko napięcie idzie. Wiecie co? Że my sobie oscyloskop nasz podłączymy. To jest tak, wolty. Jesteśmy w voltach. Przytrzymujemy auto. Jesteśmy w trybie oscyloskopu. DC 200 V. Nie chcemy volty niżej. Ile? 2 V na działkę? Nie, no to 5 V na działkę. 10 milisekund. Nie widzicie nic. No dobra, mam nadzieję, że będziecie widzieli. Zobaczymy, co on tu wyprawia. Wiecie co, zrobię sobie dłuższy pomiar, żebyśmy w dłuższym czasie widzieli, co się dzieje. Exit. Time. 10 milisekund, 20. 1 sekunda, może nie. 500 na działkę. Dobra, 500 na działkę. 500 na działkę. I niech się rysuje nam wykres. Tylko chcę mieć jeszcze pomiary. Gdzie są pomiary automatyczne? Volt nie. Trigger też nie. Kurde, autoset kliknąłem. Jak się kliknie autoset, są pomiary. Czemu nie było tych pomiarów wcześniej? Time. Dobra, tu się schodzi. Jak widzicie, jeszcze nie używałem. Dobra, rozumiem 100 milisekund, żeby w miarę szybko odświeżał. Exit. Volty. 5 V na działkę. Exit. I gdzie są nasze pomiary? Tu mamy tryb AC, tu mamy tryb DC. Wiecie co? Ja jakieś sondy wezmę, przykuję żabkami, żebym nie musiał ich trzymać i obsługiwać. To jest właśnie minus sondy oscyloskopu, bo sonda oscyloskopu ma, wiecie, krokodylka, sondę i można obsługiwać oscyloskop, więc jak mamy dwie banany, takie dwie bagiety, to ciężko obsługiwać oscyloskop. Także dajcie mi chwilę. Wydaje mi się, że po prostu to była reakcja, mocna ładowarka, naładowany dobrze akumulator, więc on szybko do 16 poleciał, ale widzicie, 100%. I on teraz tak podtrzymuje, słyszę takie uderzenia energii. Widzicie? 2-3 ampery. Musiałbym wziąć wyładowany akumulator, sprawdzić, czy to działa. Dobra, masło maślane, zaczynam tu gadać, się miotać. Dajcie mi się tu pobawić tym oscyloskopem. Zaraz do Was wrócę. Mam bagiety zapięte do krokodylków. Dałem auto set. Nie wiem, czemu nam w trybie AC. Przełączyłem na tryb DC, żeby pokazało składową stałą. Jakby się zawiesił. Kliknę jeszcze raz auto set. Chyba że coś nie styka. Dobra, coś tutaj łapie. Time. O. W momencie jak słyszę przetwornicę, to jest ten pik. Ping. Widzicie? Tutaj waty się zmieniają i wychodzi ten. I to są te piki. No spoko. Działa oscyloskop. Patrzcie, magia. Czarodziej. Jak w szpitalu, nie? Pidium. Pidium. No ale dobra, wezmę podstawę czasową. Jak tu wyjść do pomiarów znowu? Nie wiem. Czy oni mają coś z softem? Muszę do nich napisać, zapytać, o co tu chodzi. I napięcie nam skacze do ilu? O 1 działkę ponad pół volta. Czy to się zgadza? No 4,3 do 13,8, 4,4. No by się zgadzało. By się zgadzało. Dobra, to teraz tak, time. O! Teraz będzie się udawało wyłapywać to. Tylko nie mamy pomiaru. Gdzie tu jest masa? Albo jesteśmy w trybie AC. A w trybie DC? No.
I auto jak ustawię. Bo mówię, masa była na środku ekranu, były te piki, nie? Bo mierzyliśmy tylko zmianę. Odcinało nam składową stałą, a teraz mamy składową stałą. Znowu jesteśmy w trybie AC. Ja to wam ustawię i pokażę po mojemu. Pięć V na działkę potrzebujemy. Time z 500 milisekund. Ale to już nie widzimy tych małych zmian, bo mamy 5 V, a wtedy mieliśmy pół volta zmiany, nie? I on już nawet tego nie widzi. Za wolny jest oscyloskop. Ten oscyloskop to widzicie, taki zabaweczka trochę. Nie widzi w ogóle tych zmian. Teraz tak, zmniejszymy podstawę czasową. Czy da się obniżyć volt? Kanał w dół? Nie. Tylko trigger da się zmienić. Czyli nie jestem w stanie obniżyć kanału, to też jest trochę lipa. No także jakby to miał być jedyny taki oscyloskop, to jest taki bardziej, żeby podejrzeć, czy na przykład jest PWM, jak to wygląda, co się dzieje. W trybie AC właśnie możemy odciąć składową stałą i sobie bardziej pooglądać te zmiany. Także jakieś tam zastosowanie może mieć. W samochodówce według mnie do patrzenia, czy wtryskiwacze działają, takie rzeczy, tak mi się wydaje. Czy jakieś egiery, PWM-y są. No piszcie wasze pomysły, wasze pytania na temat tego sprzętu. Testów na pewno jest milion, lepszych niż mój. No ale jak widzicie, jako multimetr jak to się sprawdza. Wolny brzęczyk, oscyloskop średni, trochę plastikowe wykonanie, czasem nie wchodzi ten, aczkolwiek tak to jest fajny sprzęt. Największy sprzęt, znaczy plus, wiecie za co jest? Za to, że ma ładowanie USB-C. I nie żal mi baterii, na przykład wyłączyć oszczędzanie baterii, zostawić go na pomiary i co on ma bardzo fajnego. Patrzcie, idziemy po prostu w tryb voltage, nie? I mamy teraz napięcie odczytywane na zaciskach naszego tego. Jak to było? pH, max min. I on pokazuje coś, widzicie, max min i aktualny odczyt. Coś, czego nie ma na przykład mój multimetr ten. I to jest bardzo świetna funkcja, jeśli o to chodzi. Także ja bym psów na tym multimetrze nie wieszał. No, nie jest to jakaś super jakość, no ale to są tanie sprzęty, które naprawdę za swoje pieniądze robią dość dużo. Także też 3,2 V na diodzie nie ma co się przyczepić. Pokażę wam na moim, jak to wygląda. To mnie właśnie w moim wkurza, a to jest taki mój najbardziej półprofesjonalny multimetr, że tak powiem. O ile unita można tak nazwać, no ale to jest mój najlepszy kombajn, jego najbardziej lubię, najbardziej mam obcykanego. I teraz właśnie jest problem, że patrzcie, mam pomiar napięcia DC, nie? I mam max, min, albo max minus min i nie mogę wrócić na wartość aktualną, albo przynajmniej nie umiem wrócić na wartość aktualną, nie? I max minus min, czyli różnica między górą dołem. No ten mógłby jeszcze różnicę pokazywać, diff na przykład. Max, min i diff mógłby wyświetlać, także GVDA, weźcie to sobie do serca, nie? I teraz patrzcie, widzicie, minimalnie było 0, 14,3 było maksymalnie, bo sonda mi odpadła i teraz podpinam i dalej mamy odczyt. Także przy jakimś logowaniu czegoś to jest, może być spoko opcja, nie? I teraz jak wyłączyć auto power off, bo patrzcie, jak włączamy, to jest system turn on, auto power on. Czy jest napisane jak to wyłączyć? Quiet mode off. Nie wiem, F1 przytrzymam i włączę. Auto power on. Nie ma takiej jasnej instrukcji, jak to obsługiwać. Te klawisze też auto. Jak chcemy właśnie wejść w oscyloskop, to powinno być auto, ukośnik OSC na przykład, bo trzymając auto wchodzimy w oscyloskop. Więc to też takie, trzeba się tego domyślać, nie? No ale no nic. Tyle o tym multimetrze. Ładowarka chyba działa i muszę ją przetestować na akumulatorze bardziej wyładowanym, żeby go naładować, poskładać ją całą, przetestować i wracam do was, jak będzie sprawdzona na podsumowaniu tego filmu, który już jest chyba trochę przydługi. Cześć, witajcie. Jest już drugi dzień. Tutaj kombinuję z tymi żabkami. Co wykombinowałem? To coś nacinam tapeciakiem, tu jest tapeciak z każdej strony, aż odzyskuję końcówkę, która idealnie pasuje po prostu tutaj bo miałem zwykłe końcówki takie dokupione, ale one tu nie przypasują, bo ta końcówka tak naprawdę zapiera się o te boczne płozy. Widzicie? Styk prądowy jest na bocznych płozach, a nie na gwincie, więc odzyskuję termokurcze z klejem. Tu już jest też przygotowany termokurcz z klejem. Te gniazdo bezpiecznika oryginalne, ono tu niestety ma połamane
druciki, także to by się zaraz wyłamało. Mam taki zamiennik gniazda na 4 mm kwadrat, bo to jest też 4 mm kwadrat, przynajmniej tak wygląda, tak, 4. Bezpiecznik 40 amperów jest już tutaj przełożony, także mam nadzieję, że on nie będzie problemów, mimo że to wiecie, wszystko z Chin. No ale właśnie, trzeba teraz oskurować te przewody, a ja mam takie ściągaczki bardziej do elektronicznych, takich od 0,5 mm kwadrat do no max 2,5, że mi trochę ich szkoda. Także tutaj wiedzie lokowanko tego oto produktu. Ja wcześniej właśnie nim też oskurowywałem te przewody, obierałem z izolacji. Także radzą sobie całkiem nieźle jak na Chińczyka takiego. No ale przysłali, to pokażemy. No i jeszcze oczywiście najważniejsza funkcja tych oto szczypiec. Tu trzeba wyjąć. Na kanale Adam Maszynotwór był fajny test tego. Kiedy jest włączone? O, dobra, jest włączone. I chodzi o to, że gdybyśmy wzięli na przykład, wiecie, przedłużacz i chcieli go oskurować, to on powinien drzeć japę. Halo, halo. Czy trzeba go włączyć? Czy jest prąd? Może akurat jest za gruby, bo jest izolacja, ale pewnie może jak się do środka wsadzi. Muszę wyczaić, jak to działa, bo tak naprawdę ja nigdy nie czytam instrukcji obsługi. Dobra, nie będę tego robił pod napięciem, bo ten jest na pewno pod napięciem. Zaraz coś wyczaję, żeby to krzyczało. Dobra, baterie są... O, Duracell. Nie? Tak? Nie. PKcell. PKcell. Nie znam PKcell. Myślałem, że Duracell. No. Może trzeba przytrzymać. Czy to zawsze działa? Bo gdzieś widziałem u Adama Maszynotwora, że ten przycisk powinien być z boku, bo jak się odkłada, to one potrafią się właśnie włączyć lub wyłączyć. To jest jedyny minus tego właśnie wykrywania prąda. Czekajcie, zobaczymy. Nie mam pojęcia, jak to działa. To jest moje pierwsze odpalenie tego sprzętu. Może baterie są za słabe. Potem się pobawię, rozkminię. Teraz po prostu trzeba naprawić ten oto nasz sprzęt. Teraz tak. Ile obrać tej izolacji? Zobaczymy na minimum, ile obierze. Czyli tylko tyle. Spokojnie możemy obrać więcej. Tu są jakieś numerki. 1, 1, 1, 1. Śmiesznie. 3 jedynki. A nie, to nie są chyba jedynki. To są tylko takie wypustki, żeby się blokowało. No to ustawię tyle. Na budowach tego typu płaskoszczypy są spoko, zamiast krokodyli. Przynajmniej tak dużo ludzi mówi. Także też możecie napisać, co wy sądzicie o tego typu ściągaczkach izolacji. Teraz jak połączyć te dwa przewody? Ja je tak wpasuję na miotełkę i owinę drutem z Ethernetu i to wszystko zalutujemy, a potem właśnie termokurcz z klejem. No i to jest taka skrętka internetowa i przy okazji zobaczymy, jak takie przewody obiera. No obiera. Wiadomo, że tu dużo odcinków jest takich właśnie do ubrania. Czy kaleczy nasz drucik? Minimalnie tu, no minimalnie kaleczy, więc do takich drobnych drucików to jednak troszeczkę, wiecie, za mocny sprzęt. No a to takie rzeczy to bardziej do takiej właśnie budowlanki. Czy to ma gdzieś cięcie? Tu ma jakieś cięcie. No ucięło. Także spoko. I teraz tym drucikiem trzeba nasze miotełki połączyć. Czasami są standardy połączeń przewodów, że tam musi być minimalna ilość zwojów widoczna po zalutowaniu, nie może być za dużo lutowia, że potem przychodzą jakieś służby, kontrolują to, ale to nie w tym przypadku. Ale takie techniki łączenia przewodów też istnieją, żebyście o tym też wiedzieli. Dobra, teraz ucinam nadmiar tych przewodów i trzeba je ładnie zagiąć do środka. Tu jest też końcóweczka, tu wciśnięta do środka, zagięta na płasko, płaskim. I żaden drucik nie wystaje. Ja to zaraz zalutuję na pełny przetop. Można nanieść trochę topnika z zewnątrz pędzelkiem, aczkolwiek nie trzeba. Ustawię sobie jakiś grot. No mam dobry grot, niech będzie. Topnik lutowy 1 mm, bo trzeba będzie dużo tutaj wypełniać.
bo 1 mm topnika to jest, znaczy 1 mm lutowia to jest tak jakbyśmy mieli, załóżmy, no 3-4 razy pół milimetra, tak? Bo średnica okręgu wpisanego w drugi okrąg 2 razy pół milimetra średnica to nie jest to same pole co 1 mm, nie? Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Widzę, że mi się podniósł przewód i fokusa nie ma. No, ale widzicie, próbuję ciepłem przewodu rozpuszczać, roztapiać lutowie, rozpuszczać można cukier w wodzie, tak jak ktoś mnie uczył. Poprawiał w komentarzach. Jeszcze chyba trochę trzeba tu podlać. No, trochę wysoka temperatura lutowania, miałem 350 stopni ustawione. Nad tym grotem to by 320 wystarczyło. Niech to sobie ochłonie. Termokurcz, tutaj druga strona, ja muszę wygrzebać to, już nie będę przedłużał tego filmu, tylko po prostu nożyk, jazda tutaj, zrobię to. Dobra, po polutowaniu tak to wygląda. Elegancki konektorek. Przyjdzie tutaj termokurcz. Zostanie zaklejony, w sensie on jest z klejem. Tu wam pokażę. Ten termokurcz jest z klejem, tu widać, fajnie wychodzi. To się nazywa z poliofleiną, poliofleina, coś takiego. Super produkt i one się jeszcze kurczą chyba w stosunku 3:1, a nie 2:1, bo nawet 4:1. Także z tak dużego termokurcza on idealnie się nam zaciśnie na tym, nie? Że będzie to właśnie wyglądało jak ten tutaj czarny. I też widzicie, jak ładnie klej wychodzi, uszczelnia. Brak dostępu powietrza, też to nie jeździ na przewodzie, według mnie same plusy. No. Ale tylko troszeczkę mocniej usztywnia konstrukcję niż taki zwykły bez kleju termokurcz. Także odkryłem niedawno te produkty, petarda, zwłaszcza do auta, do końcówek, do alternatora, głównych przewodów ładowania i masy. No dobra, ja to obkurczam, skręcam te żabki, no i będziemy testować w końcu. No to tak to elegancko zaczyna wyglądać. Dobrze się prezentuje, tu też było nadłamane, zaizolowałem przy okazji. Ta czerwona jest o wiele dłuższa, także na przykład wiecie, jak macie w aucie tam na przykład, nie wiem, plus albo masę, tak, że tu jest akumulator, plus minus, dalej jest taki słupek specjalny, jakby, że nie ma dostępu do akumulatora plus minus, tylko jest do ładowania specjalny taki zacisk. To się może akurat przydać, że jest takie przedłużone. A co do samej zaciskarki, no nie było co zaciskać, bo to po prostu wlutowywałem w stare miejsca, bo to za grube tematy są. No ale ja używałem jej wcześniej tam do jakichś tam projektów, do jakichś tam zaciskania właśnie tego typu przewodów, do jakiejś żarówki H4. Wszystko jest dobrze, nic się nie grzeje, daje radę. Nie jest najlepsza, no ale jak nie ma nic, to lepsze to niż kombinerki, na pewno. Bo ona ma tutaj taki kształt, takie jajeczko. O, słyszeliście? Wzbudziła się. Chyba od ruszenia. Ten kształt jajeczko właśnie do zaciskania izolowanych konektorów. On tak miażdży, że nie narusza izolacji, ale właśnie robi takie, no, takie oko Saurona, które ściska nam przewód, że tak się wyrażę. No dobra, ja teraz szukam jakiegoś akumulatora rozładowanego, albo tego rozładuję trochę i spróbujemy naładować go może tą ładowarką. Chyba że ona jest trochę za mocna. Coś tu kombinuję, coś wymyślę, dajcie mi kilka dni. Potestuję, czy wszystko jest git i wrócę do was za jakiś czas. Dobra, tu się bawiłem chwilę, to chyba trzeba po prostu trzymać. Ona się zgłasza i teraz... Tak mi się wydaje, że tak to działa. Chyba. No, w inny sposób nie działa. Tylko trzymając, ona nam się zgłasza i teraz podchodząc do pola jest nam w stanie wykrywać. Tu mamy NCV napisane. I może ta śrubka albo środek urządzenia jest po prostu... No, jakoś to działa. Powiem wam, gdyby dało się to włączyć na stałe i na budowie sobie robić bezpiecznie, nie wiem, kombinerkami, właśnie takim ściągaczem czy czymś, pomysł na urządzenie bardzo ciekawy. Dobra, słuchajcie, musiałem trochę ochłonąć. Sobie poszedłem. Przemierzyłem tu jakiś mostek prostowniczy, tranzystor, wszystko, nie ma żadnych zwarć, bezpiecznik jest cały, także podłączę go jeszcze raz, jak się coś ma fajczyć, niech się fajczy. No i trudno, bez akumulatora na razie, po prostu tak. 3, 2, 1, podłączam. Wentylator to, tu jest faza. Dobra, 3, 2, 1. 0 watów. Ok, coś...
Coś się włączyło, coś klikło. Czy standby przetwornica chodzi, nie wiem. Odwrócę to dziadostwo. Nie świeci. Co, spaliła nam się ta przetwornica standby teraz? Masakra. 0,6 W. Dlaczego? Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? Dobra, znowu mierzę opto od tego standby'a. No i działa. Mimo że miernikiem nie byłem w stanie tutaj w drugą stronę tranzystora zmierzyć. No ale działa to działa. Szukam dalej w takim razie, o co tu chodzi. No to jest jednak OB2334AP, na końcu jest litera P. No oczywiście nigdzie dostępne, tylko w Chinach, także znowu do majówki. Ile? 1,5 miesiąca będzie czekania? Masakra. Zaznaczyłem na kondensatorze kropkę, na tym dławiku wylutuję, żeby mieć lepsze miejsce, zobaczyć tutaj, co się na laminacie stało. Bo nie mogę jeszcze datasheeta zobaczyć, na komputerze najwyżej poszukam. Znaczy nie mogę znaleźć datasheeta, żeby zobaczyć jak to działa, o co chodzi, nie? Dobra, rezystor, on jest tylko brudny, on 47 kg mierzy. On tu był w takiej koszulce termokurczliwej. Oczyściłem ile się dało, wyskrobałem, pomierzyłem te diody, te kondensatory też oczyściłem. Przemierzyłem uzupełnienia tego transformatorka. Zmierzyłem, ten kondensator jest dobry, ten dławiczek też tutaj został wylutowany, żeby był lepszy dostęp. No, nic tu spalonego nie ma, kurde. Co poszło spalenizną? Ja już sam nie wiem, czy pierwotna, czy wtórna. Także wszystko daję na miejsce i poszukam datasheeta. Jak się uda go sprawdzić, to się sprawdzi. Jak nie, to jeszcze porobię jakieś tu pomiary, ale to już nie będę tego nagrywał, żeby tego nie przedłużać. No i jeżeli zamówię z Chin, po prostu poczekam, aż przyjdzie nowy i widzimy się po czasie. I zobaczymy się po czasie, no. Dobra, słuchajcie. Jeszcze zmierzymy sobie oscyloskopem, czy cokolwiek się dzieje na tym uzwojeniu tego małego trawka. Może być tak, że po podłączeniu jest zwarcie i ten scalak działa, ale on po prostu jest wyłączony przez to, że na przykład transoptor tutaj się świeci. Podłączyłem sobie Owona w trybie AC 100 V na działkę. Pomiędzy drain i source tego wbudowanego wewnątrz. Pomiędzy drain, tu nie jest source, tylko to jest sens, bo to idzie przez rezystor pomiarowy do gleby. A nie, czekajcie, ja pomiędzy GND a drain się połączyłem. No ale tu wewnątrz jest gdzieś schemat. Tak, od drainu to idzie do sensa i potem idzie do masy. Także no po prostu zobaczymy, co on tutaj nam wyczuwa. Dobra, uwaga, podłączam przez halogen, którego nie widać. Oczywiście okulary ochronne. 3, sonda razy 10, 3, 2, 1. Nie ma tu nic na razie. Kanał pierwszy. Jak podłączam, jest jakiś pik. Tylko nie muszę tu jakoś wykminić. Trigger muszę wykminić w takim razie na pojedynczy. Nie wiem, jak to zrobić single. Dobra, auto to jest tak. Trigger type. Single, ok. Single trigger. Dobra, pobawię się tutaj nastawami czasowymi, zobaczymy jaki impuls tutaj się wyłapuje, cokolwiek. Dobra, mam ustawione z grubsza. Podłączam. I leci tutaj nam 42 V niby. Czy ja mogę sobie teraz... Nagram sobie więcej tego czasu. Obniżymy sobie ten. Dobra. Obniżyło się, a trigger został na ilu? Ciekawe. Ready. 500 milisekund, może jest za krótki ten.
No złapało, dobra. Nie wiem, czemu na 500 milisekundach nie łapało. Jeszcze sobie na innym zakresie złapiemy. Bo ja mam na oscyloskopie stołowym, byłoby lepiej, tylko a tu jesteśmy po stronie fazowej, więc nie chciałem żadnego potencjału wprowadzać na budowę, chyba że przez trafo separacyjne sobie zasilimy. Chyba że przez trafo sobie zasilimy to coś i będziemy się bawić wtedy. Dajcie mi pomyśleć, co tu się dzieje. Ja się też zaraz, wiecie co, chyba podepnę do transoptora. Zobaczę, co na transoptorze się dzieje. Dobra, testujemy ładowarkę. Odłączam akumulator, żeby był sam akumulator, będę go obciążał żarówkami. Bo nie chcę, nie wiem, upalić auta, jakby coś się miało spalić, nie? No to... Sieć 230. Tu ładowarka miga, jest akumulator, wykrył. Czy widzicie prąd? Powinniście. Załączyło się. Ona najpierw małym prądem ładuje, takim 1 coś, potem 5 amperów, a potem wjeżdża już na grubo, nie? Teraz mamy 10. Jeszcze ja ją obciążę żarówkami. Może da więcej niż 10, tylko żebym się nie poparzył. Oparzenia ostatnio to moja specjalność. Te dwie będą się chyba świecić. O. I co? 0. Sprawdza chyba napięcie. A poczekamy jeszcze. Dobra, druga faza, 50%. Gdzieś tu złapię dobrą masę. Ciekawe. Bo ja te żarówki na 24 w szeregu połączyłem po dwie. Ta się świeci. Wyglądają na sprawne, ale upalone. Ale jaja. Te są git. Coś się pali, ale to żarówki chyba na tym rywienku. 19 amperów, no coś śmierdzi. Chyba żarówki. No ale daje radę. Starczy. A jak nie starczy, to z miecza. Dobra, słuchajcie, dogrywam końcówkę. Noko działa. Sprawdziłem jeszcze parametry tego kondensatora. Są dobre. Nie mam pomysłu, dlaczego to się zepsuło. Może przypadek, może po prostu od grzania hotem tego transformatora ten klej tutaj zaczął przewodzić, to się pozwierało. Jak ktoś z Was ma jakiś pomysł, dlaczego to się mogło spalić, możecie pisać. Ja nie mam zielonego pojęcia. Ważne, że działa. Ja to teraz składam. Ta ładowarka była skręcona na takie po prostu druty przez te otwory montażowe. I jako, że ona jest tu cała połamana, tu widzicie, tu nawet nie ma do czego się przykręcić. To jest wszystko też popękane, połamane. Tu jest jeden zaczep. Ten jest na śrubkę, jest dobry. No, także ja po prostu na zipy złapię ją, zaraz Wam pokażę na gotowo, jak ona jest złożona, żeby się trzymała kupy po prostu. A jak właścicielka mówi, kupy nikt nie rusza, bo kupa śmierdzi. Także działamy. No elegancko.
tak ciasno spasowana to ona nigdy chyba nie była. Aż tutaj się guma odkształca na rogach, bardzo dobrze. Śrubka wkręcona trzyma, wszystkie inne śrubki też tutaj są. Jest jedna, druga, tu nie było i tu jest jeszcze jedna śrubka, także z mojego koszyczka z częściami. Tu jest to spalony transoptor, ten spalone OB, dioda z Zenera i rezystor nasz spalony, czyli wszystkie te części zostały wymienione. Tak jak było na wszystkich częściach tego filmu, bo trochę ten film długi potrwał. No i co, piszcie wasze komentarze. Zapraszam was na grupę na Facebooku Rzeźbiarnia. Tam możecie pisać wasze pomysły, problemy z naprawami, pytania. Czekam na komentarze, na wasz feedback. Jak ktoś ma pomysł, czemu to się spaliło? No według mnie od Hota może. Nie wiem, nie powiem wam. Ważne, że działa, oby działała jak najdłużej. No, to teraz mogę naprawdę już skończyć ten film. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć! Rzeźbiarz Lutus ostro sprawnie działa, jemu cześć, jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.